Cześć się macie! Pytaliście, prosiliście, błagaliście i się wybłagaliście. Dziś powiem parę słów o odkurzaczu Dreame T20 Pro, który zakupiłem parę miesięcy temu, z racji tego, że już bardzo wielu z Was pisze do mnie z zapytaniem, kiedy wreszcie powiem, czy to jest warte, czy to nie jest warte swojej ceny. Więc nie przedłużając, ja dziś w koszulce na sprzątająco, wymiętej, trochę brudnej, z racji tego, że akurat sobie przed chwileczką sprzątałem, postanowiłem się nie przebierać i pokazać Wam, czym tak naprawdę sobie ostatnimi miesiącami sprzątałem i czy daje mi to jakąś satysfakcję. Zaczynajmy! A ostatnie miesiące spędziłem tutaj z takim oto odkurzaczem od Dreame, a mianowicie wersją T20 Pro. I muszę Wam powiedzieć, że jest to urządzenie naprawdę świetne. Jest to urządzenie, które tak na dobrą skalę, gdybym kupił przed rumbą, to nigdy nie kupiłbym rumby. I mówię to z pełnym przekonaniem tego, co mówię. Urządzenie przez kilka miesięcy jest przeze mnie zupełnie nieoszczędzane. Używam go głównie do sprzątania swojego mieszkania, natomiast zdarza mi się też odkurzać samochód czy jakieś inne sprzęty elektroniki użytkowej, które na co dzień sobie robię, konserwuję. Główne sprzęty, w zasadzie jedyne sprzęty i końcówki, które w nim używam, to jest oczywiście baza, która na ten moment po kilku miesiącach, w zasadzie prawie pół roku wygląda w ten sposób. Więc wydaje mi się, że całkiem dobrze. Nie wymieniałem tutaj jeszcze filtra, tutaj wszystko jak najbardziej ciągle jest ok, więc wydaje mi się, że jest jak najbardziej tutaj super. Kolejną rzeczą, którą ja osobiście tutaj używam, jest ta właśnie rurka, którą sobie, sorry za ten hałas, którą sobie używam jako przedłużki podczas sprzątania na przykład samochodu. Wtedy często gęsto dopinam sobie tutaj tą końcóweczkę, która pozwala mi wysprzątać jakby wszelkie możliwe zakamarki. W związku z tym, że bardziej zależało mi na większym ciśnieniu ssącym, nie wiem, czy zwróciliście uwagę, zakleiłem tutaj te wywietrzniki, które dodatkowo odpowietrzały jakby rurę, przez co mocniej mi tutaj się tą końcówką i jestem w stanie dużo fajniej sobie to wszystko tutaj wysprzątać. Sam sprzęt świetnie nadaje się do odkurzania zarówno wewnątrz, jak i zewnątrz, tak jak mówiłem. Jeżeli chodzi o główne akcesorium, czyli szczotkę, wygląda w ten sposób. Tak, jest trochę obita, tak, jest trochę brudna, jest brudna od wewnątrz z racji tego, że czasami coś tam mokrego sobie z dołu ściągnie, ma tutaj trochę sierści, ponieważ jej nie czyściłem. Jeżeli chodzi o szczotkę, szczotki też w ogóle praktycznie nie czyszczę. I ten cały mechanizm, który ma usuwać włosy i sierść, jak widzicie, działa perfekcyjnie. Sama szczotka, z tego co można wyczytać na sieci, jest ponoć awaryjna. Na ten moment mi się jeszcze osobiście nie zepsuła, więc wydaje mi się, że albo trafiłem na dobry egzemplarz, albo jest po prostu nie tak, jak to wszyscy na tej sieci opisują i hejtują. Rura jest jeszcze w całkiem dobrym stanie. I w zasadzie, jeżeli chodzi o takie główne akcesoria, które używam, to by było w tym odkurzaczu tyle. Jest do niego więcej końcówek, jak widzieliście na początku, ale tak naprawdę te, które tutaj pokazałem, robią mi wystarczającą robotę, co nie zmienia faktu, że inni mogą to postrzegać w inny sposób. Jeżeli chodzi o pracę tego urządzenia, to urządzenie w trybie turbo, bo jedynie w zasadzie w takim trybie działa przez około 7 minut. 7-8 minut napierdziela w trybie turbo na jednej baterii. Baterie mamy dwie, co za tym idzie łatwo obliczyć, że ten czas jest podwójny. W tym czasie jestem w stanie bez żadnego problemu wysprzątać sobie cały samochód, jak też bez żadnego problemu sobie wysprzątać całe mieszkanie. Ponowne naładowanie baterii do 100% to jest czas około 2 godzin czasu, więc 4 godziny potrzebujemy do naładowania obu baterii. Co się tyczy samego sprzątania, w przypadku samochodu zdarza się, że zużywam 2 baterie w trybie turbo, natomiast w przypadku sprzątania domowego nigdy mi się nie zdarzyło zużyć całej baterii w trybie turbo. Tym odkurzaczem odkurza się szybko, sprawnie i bezboleśnie, naprawdę jest bardzo wygodny. A jeżeli chodzi o jego siłę ssącą w trybie turbo, to zasadniczo ma taką samą moc jak zwykły stacjonarny odkurzacz na kabel. Wiem, że trudno w to uwierzyć, biorąc pod uwagę, że pewnie część z Was już miała jakieś tam bezprzewodowe odkurzacze
innych firm, innych producentów, ale naprawdę tutaj tryb turbo daje super radę. Więc po tych kilku miesiącach mogę śmiało to urządzenie polecić. Jest to urządzenie warte swojej ceny. Zasadniczo, powiedzmy sobie szczerze, ja za Rumbę dałem przeszło 2000 zł. Za Dreame dałem troszkę ponad 1600 zł. I tak szczerze powiedziawszy, bardzo żałuję zakupu Rumby. Gdybym wiedział od początku, że istnieje takie coś, to wszedłbym w to bez jakby większego namysłu. Natomiast no, czasami, żeby się do czegoś przekonać, trzeba sprawdzić trochę innych rzeczy. I tutaj w tym przypadku wychodzi na to, że ja sprawdziłem, żebyście wy nie musieli. Oczywiście każdy może mieć swoje zdanie, natomiast ja uważam, że wydawanie 2000 zł na robota sprzątającego typu Rumba, a jak dobrze wiecie, mam praktycznie najwyższy możliwy model, jest bez sensu. Jest naprawdę, biorąc pod uwagę taką alternatywę, jest totalnie bez sensu. Więc czy mógłbym polecić Dreame T20 Pro po okresie przeszło pół roku? W 100% tak. Jest to odkurzacz, który spełnia wszystkie założenia odkurzacza, który tak naprawdę robi całą robotę, którą wymagam od odkurzacza i generalnie nie mogę mu tutaj zarzucić niczego złego po tylu miesiącach użytkowania tego odkurzacza. Co za tym idzie, jeżeli jesteście na etapie zakupu odkurzacza bezprzewodowego, szukacie czegoś, co jest wystarczająco mocne i jednocześnie ma szereg różnych końcówek, które moglibyście potrzebować, a także dodatkową szybko wymienną baterię i fajną stację dokującą, Dreame T20 Pro to jest odkurzacz dla Was. Moim zdaniem nie warto dopłacać do Dysona, bo żeby kupić Dysona o podobnych parametrach, musielibyście wydać 100% tego, co więcej, co ja wydałem za to Dreame. A i tak nie jest powiedziane, że dostalibyście wszystko 1:1 i też czas pracy na baterii, dodatkowej baterii byście nie mieli, etc. Co za tym idzie, jeszcze raz, Dreame T20 Pro ze swojej strony gorąco polecam. Myślę, że tym filmem rozwiałem wszelkie wątpliwości ludzi, którzy się nad tym zastanawiali, a także połechtałem ego wszystkich tych, którzy mnie prosili o ten film. I tyle. I z mojej strony na ten moment to by było tyle. Jeżeli filmik się podobał, zostawcie łapę w górę. Jeżeli filmik się nie podobał, zostawcie łapę w dół. Natomiast jeżeli ten content do Was trafia, biorąc pod uwagę, że generalnie jest to kanał, który jest poświęcony głównie retro, no to śmiało możecie rozważyć subskrypcję. Będzie mi na pewno bardzo miło, jeżeli ktoś nowy dojdzie na kanał. A tymczasem z mojej strony tyle. Dzięki. Cześć.